Dla wszystkich rozważających rozpoczęcie przygody z inwestowaniem XTB przygotowało wyjątkową promocję, darmową akcję na dobry początek. XTB przyznaje całkowicie bezpłatnie jedną akcję o wartości nie wyższej niż $30 każdemu nowemu klientowi, który otworzy darmowe konto i zdeponuje środki w dowolnej wysokości. Aby wziąć udział w promocji wystarczą 3 kroki. Załóż konto w XTB, wpłać depozyt w dowolnej wysokości, ciesz się z darmowej akcji na dobry początek. Zachęcam do otwarcia konta w XTB. Otwierając konto w XTB wspierasz rozwój mojego kanału. Dziękuję. Witam serdecznie. Dzisiaj po południu nie będzie krachu na rynku nieruchomości w Polsce. KNF w akcji. To jest temat przewodni tego wpisu. Oczywiście na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. Zaczynamy. Nie będzie krachu na rynku nieruchomości w Polsce. KNF w akcji. Dzisiaj moim zdaniem jedną z najciekawszych i bardzo ważnych decyzji, które poznaliśmy, były informacje o tym, że KNF łagodzi warunki oceny zdolności kredytowej, głównie dla kredytów ze stałą stopą procentową. To jest pierwszy taki sygnał płynący z oficjalnych organów państwowych, które przygotowują rynek na możliwość obniżek stóp procentowych. Moim zdaniem ta informacja jest niezwykle ważna i będzie sygnalizowała możliwość odwrócenia negatywnych tendencji, które w 2022 roku rozlały się po rynku nieruchomości w Polsce. I jest to pierwsza taka oficjalna informacja, która będzie miała potencjał zasiania nadziei na rynku nieruchomości, że najgorsze za nami, że teraz, jeżeli tylko zjawisko, jakim jest dezinflacja, pozwoli w perspektywie następnych miesięcy obniżać stopy procentowe, będzie to także pozwalało ożywić rynek nieruchomości. A te dwa zjawiska negatywne w 2022 roku to przede wszystkim, jak informuje BIK, o 61%. Rok do roku było mniej zapytań o kredyty mieszkaniowe w grudniu 2022 roku i o 63% mniej w rok do roku osób było wnioskujących o kredyt hipoteczny, więc naprawdę tutaj mamy do czynienia z bardzo dużym negatywnym zjawiskiem, który rzutuje oczywiście na cały rynek nieruchomości i ten kanał, jakim jest rynek nieruchomości, oczywiście jest jednym z głównych powodów osłabienia gospodarczego, więc teraz każde działanie, które będzie łagodziło te negatywne skutki spowolnienia i to bardzo wyraźnego spowolnienia, być może nawet recesji w sektorze budowlanym w Polsce, będzie odczytane przez rynek optymistycznie i będzie zachęcało do tego, żeby ten rynek się zaczął ożywiać i to bardzo wyraźnie. Na następnym wykresie widzimy, jakie są rozpoczęte budowy mieszkań i oczywiście, co jest także istotne, że pierwszy raz od bardzo wielu lat wartość kredytów w PLN zaczęła spadać i ten wykres, który jest w tle, bardzo dobitnie to pokazuje. I oczywiście zbiorcze, generalne wskaźniki rynku mieszkaniowego także nie zachęcają do optymizmu, gdyby się posiłkować tylko i wyłącznie nimi. Dlatego też te dzisiejsze informacje, jeszcze raz przypomnę, że KNF łagodzi warunki oceny zdolności kredytowej. Tutaj proszę sobie zatrzymać kadr i przeczytać dokładnie, o co chodzi. Głównie dla kredytów ze stałą stopą procentową, ale oczywiście jeżeli zjawiska pozytywne w gospodarce będą się rozwijały, to prawdopodobnie to łagodzenie będzie przybierało jeszcze bardziej nawet agresywną formę, plus oczywiście w perspektywie będziemy mieć do czynienia z obniżkami stóp procentowymi i teraz właśnie przejdźmy do tego, jaka jest sytuacja, czy to rzeczywiście jest możliwe. Widzimy, że od 3 miesięcy bardzo wyraźnie spada WIBOR 3-miesięczny. Już teraz jesteśmy głęboko poniżej 7%, 6,81 to jest dokładnie wartość z dnia dzisiejszego. Widzimy stale, że pomimo tych wszystkich zawirowań w ostatnich dniach związanych z danymi z rynku pracy ze Stanów Zjednoczonych, jednak cały czas jest oczekiwanie, że w perspektywie końcówki 2023 roku będziemy mieć co najmniej jedną obniżkę stóp procentowych w Polsce i to jest bardzo dobra wiadomość, ponieważ uruchomiłaby ona oczywiście kolejny proces wzrostu rynku nieruchomości w Polsce i oczywiście byłby to kolejny czynnik zachęcający do ożywienia gospodarczego
związanego z ożywieniem na rynku nieruchomości w całej polskiej gospodarce. A jaki jest warunek kluczowy? Oczywiście tym warunkiem kluczowym, żeby cały czas łagodzić, nawet jeszcze bardziej łagodnie, bardziej agresywnie łagodzić te warunki oceny zdolności kredytowej i w ogóle dostępności kredytu hipotecznego, to jest pogłębienie zjawiska dezinflacji. Dezinflacja to jest słowo ekonomicznego, to jest ekonomiczne słowo roku 2023 roku. Jeżeli zjawiska dezinflacyjne będą postępowały, będą zachowywały się mocniej, bardziej dynamicznie niż zakłada konsensus rynkowy, to to łagodzenie nastąpi szybciej i szybciej wrócimy do normalności na rynku nieruchomości. Warunek kluczowy jest taki, więc żeby procesy dezinflacyjne postępowały. No i oczywiście będziemy się w takiej sytuacji skupiać przede wszystkim na danych o inflacji. A jak widzimy tutaj na tym wykresie, który jest w tle, dopiero w przyszłym tygodniu, 15 lutego, poznamy dane o inflacji konsumenckiej w styczniu. Będziemy na niej skupiać swoją uwagę. Na niej będzie się także skupiały polskie obligacje, czyli rynkowa stopa procentowa, która w momencie tworzenia tego wpisu wraca nawet na poziom 6% i ewidentnie jakaś korekta tutaj występuje i część inwestorów liczy jednak, że te zjawiska tak nie wystąpią, no ale oczywiście to, że jesteśmy bardzo, ale to bardzo oddaleni od maksimów, które były w październiku utworzone, czyli w okolicach 9%, sygnalizuje, że nawet te tak zwane sztuczne podwyżki inflacji, które będą miały miejsce i które zobaczymy na danych w styczniu i w lutym, są już w cenach, są już zdyskontowane i rynek naprawdę obstawia procesy dezinflacyjne, które w bardzo dynamicznym stopniu zaczną się objawiać od drugiego kwartału tego roku i będą bardzo silnie wzmacniały te tendencje ku temu, żeby jeszcze bardziej łagodzić te warunki dostępu do kredytów hipotecznych w Polsce i żeby myśleć naprawdę w końcówce tego roku o pierwszych obniżkach stóp procentowych w Polsce. Rynek złotego żyje oczywiście tym, co się dzieje na euro-dolarze i to jest główny powód, dlaczego złoty się umacnia i osłabia. Widzimy na naszych oczach czarno na białym, że to właśnie generalny trend na euro-dolarze wprawia w ruch złotego, albo ku umocnieniu, albo ku osłabieniu. Teraz mamy bardzo dynamiczne spadki euro-dolara. W momencie tworzenia tego wpisu jesteśmy już nawet poniżej poziomu 1,07, więc złoty się osłabia i widzimy to na euro, jak i na dolar złotym i oczywiście giełda papierów wartościowych także jest pod presją, ale jestem bardzo, ale to bardzo mile zaskoczony, że giełda nie chce dynamicznie spadać, a to moim zdaniem sygnalizuje, że także popyt zagraniczny wykorzystuje lekkie nawet cofnięcie do tego, żeby akumulować polskie akcje i wchodzić, licząc na to, że procesy dezinflacyjne przybiorą na sile na całym świecie i będą okazją do tego, żeby rynkowe stopy procentowe spadały i żeby to podnosiło wycenę spółek giełdowych. I oczywiście pamiętamy także, że Warszawska Giełda Papierów Wartościowych jest przez większość inwestorów, uczestników rynku traktowana jako jeden z elementów rynków emerging markets, rynków wschodzących, a głównym takim rynkiem jest rynek chiński. Więc jeżeli giełda w Chinach będzie spadać wbrew światu, to także wbrew światu będzie spadać giełda warszawska. A jeżeli wbrew światu giełda w Chinach pójdzie do góry, to wbrew światu, czyli wbrew rynkom rozwiniętym, będzie także rosła giełda w Warszawie. I to zjawisko moim zdaniem teraz obserwujemy. Zobaczmy, od samego początku tego roku spadki spółek chińskich już zniosły połowę tego wzrostu, który od samego początku tego roku został wypracowany i Warszawska Giełda Papierów Wartościowych tak jakby powielała to, co się dzieje. A sam indeks chiński w Hongkongu odbił i potwierdził zniesienie 50% całej Bessy. No i teraz, jak widzimy, zbliżamy się do tego ważnego wsparcia 20 950 punktów, czyli zniesienie Fibonacciego 38,2%. I jeżeli podczas tej nocnej sesji, która się zbliża, byłby ten poziom złamany, oczywiście byłby to następny sygnał do strachu i obaw także o warszawską giełdę papierów wartościowych i oczywiście o wszystkie inne rynki emerging markets, wliczając w to polskie obligacje, polski rynek złotego. A z bardzo dobrych informacji zobaczmy, drodzy Państwo, jak bardzo zwiększają się także rezerwy walut i złota Narodowego Banku Polskiego. Właśnie przed chwilą pojawił się raport Narodowego Banku Polskiego za styczeń i te rezerwy przekroczyły 167 miliardów dolarów i bardzo, ale to bardzo dynamicznie rosną.
i oczywiście zwiększają stabilizację i poczucie bezpieczeństwa polskiego systemu finansowego, ponieważ pamiętamy, jak bardzo w latach 2018-2019 Narodowy Bank Polski zaczął skupować złota, kupił ponad 125 ton złota i prawdopodobnie właśnie teraz, kiedy oglądacie Państwo ten wpis, są dokonywane następne zakupy tego kruszcu i prawdopodobnie za parę miesięcy się dowiemy, czy Narodowy Bank Polski wykorzystał te ostatnie spadki z końcówki 2022 do tego, żeby skupować kolejne tony złota, tak jak zapowiedział parę miesięcy wcześniej. No i teraz, drodzy Państwo, czas na światowe rynki, które dzisiaj są w miarę stabilne, nie ma żadnych ważniejszych danych makroekonomicznych. Rynki pokazują dzisiaj swój sentyment i oczywiście wzrok każdego inwestora na samym początku przeglądu rynków światowych skupia się na amerykańskich obligacjach. Rentowności niestety dalej rosną. Przebijamy i to już wyraźnie poziom 3,60. To jest negatywna wiadomość dla ryzyka, ale pozytywna dla amerykańskiego dolara i już właśnie wspomniałem, że ten euro-dolar pokonuje poziom 1,07. Dynamika tendencji spadkowej jest mocna, więc możemy bardzo łatwo, gwałtownie spadać dalej, chociaż jak widać na tym wykresie średnioterminowym, w okolicach poziomu 1,07 jest spojenie kilku poziomów wsparcia, no i ten poziom teoretycznie powinien zadziałać, ale czy tak się stanie, zobaczymy. Dlaczego tak się dzieje? Oczywiście rynek reaguje na wzrosty implikowanej stopy procentowej podanych z rynku pracy, ale pamiętamy także o tych procesach dezinflacyjnych, że to naprawdę jest słowo ekonomiczne roku 2023 roku i to zjawisko dezinflacji widać od pół roku także w Stanach Zjednoczonych. A dane o inflacji dla Stanów poznamy dokładnie za tydzień, 14 lutego w walentynki. I jeżeli się okaże, że ta inflacja faktycznie spada mocniej niż zakładały prognozy, to oczywiście odwróci się ta tendencja negatywna na ryzyku widoczna teraz, ponieważ znowu wzrosną szanse na to, że już nie będzie więcej dynamicznych podwyżek stóp procentowych, że zakończy się na jeszcze być może jednej podwyżce o 25 punktów bazowych i koniec, więc w takiej sytuacji ryzyko będzie miało potencjał ku temu, żeby nawrócić. Wniosek jest taki, że jeszcze musimy przez tydzień poczekać, zobaczymy, gdzie ta korekta nas doprowadzi, natomiast jeszcze przez ten tydzień presja przeciwko ryzyku powinna być obserwowana. I oczywiście bronią się dwa rynki, które są związane z ryzykiem. Bronią się indeksy giełdowe i kryptowaluty, zwłaszcza Bitcoin. Jak widzimy, przypominam ten wykres, Standard & Poor ma wsparcie 4100 punktów, a indeks DAX ma wsparcie w okolicach 15 300 punktów. Jeżeli te wsparcia zostaną pokonane, to także rynki akcyjne będą sygnalizowały nam wejście w większą, głębszą korektę. Warto zwrócić uwagę, że europejskie spółki cykliczne względem tych defensywnych są na swoich wieloletnich oporach i to także jest pewnego rodzaju sygnał ostrzegawczy. A dzisiaj poznaliśmy twarde dane makroekonomiczne z Niemiec o produkcji przemysłowej w grudniu i była ona tak słaba, jak przekroczyła skrajnie pesymistyczne prognozy, czyli naprawdę to spowolnienie gospodarcze ma miejsce, ono wynika z twardych danych makroekonomicznych. Jeszcze raz przypomnę, to jest to, co faktycznie się dzieje w gospodarce, to nie są żadne ankiety, ani żadne badanie nastrojów, więc ten wykres niepokoi, ale jak wiemy, giełda dyskontuje przyszłość, więc jeżeli teraz rośnie, dyskontuje to, że za 6-9 miesięcy, w drugiej połowie tego roku będzie po prostu w gospodarce lepiej. I oczywiście także ten Bitcoin, czyli rejon 22 300 dolarów, czyli to wsparcie, które moim zdaniem odpowiada tym wsparciom na indeksach giełdowych. Jeżeli Bitcoin także pokona swoje wsparcia, to wszystkie rynki związane z ryzykiem będą potwierdzały negatywne tendencje, a to może naprawdę napędzić, że przez ten tydzień będzie następna fala spadkowa. Warto mieć to na uwadze. No i oczywiście te negatywne czynniki związane z zachowaniem rentowności amerykańskich obligacji powodują nawrót tendencji spadkowej na cenie złota i coraz głębiej rynek miedzi spada poniżej te 9 tysięcy dolarów, czyli ten poziom był naprawdę newralgiczny, niezwykle istotny, czyli w tym wypadku rynki surowcowe wspierają wyprzedaż ryzyka i negatywne zjawiska na indeksach giełdowych w ogóle w postrzeganiu percepcji inwestorów międzynarodowych, w jakim kierunku ryzyko powinno być kupowane, czy też nie. Dlatego też dzisiejsza sesja będzie testem sentymentu i wygląda na to, po zachowaniu rentowności amerykańskiego dolara, że ona raczej nie będzie sprzyjała popytowi na ryzyko. Także zobaczymy, co się stanie.
Natomiast moim zdaniem najważniejsze dzisiejsze informacje były takie, że prawdopodobnie decyzje KNF-u, który łagodzi warunki oceny zdolności kredytowej, spowodują, że nie będzie krachu na rynku nieruchomości w Polsce, ponieważ KNF jest w akcji i to jest bardzo dobra wiadomość na najbliższą i tą dalszą przyszłość. I oczywiście, drodzy Państwo, zachęcam w tym miejscu do tego, żeby się zaznajomiać z wszystkimi materiałami edukacyjnymi, jakie tylko możecie znaleźć. I tam na dole w dziale w komentarzach oraz w opisie są linki do materiałów, które ja osobiście polecam. Czyli przypominam, jutro w środę o godzinie 19 będzie specjalne webinarium poświęcone temu, czy to koniec drogiego gazu. To jest informacja ważna dla każdego z nas, więc zachęcam do tego, żeby się zaznajomić. Przypominam, tam na dole link w opisie i link w komentarzu, a drugi link, który tam na dole się znajduje w opisie, dotyczy tego raportu dotyczącego analizy, co się dzieje po słowach prezesa Jeroma Powella i co może się wydarzyć po ostatnich informacjach z Banku Centralnego w Stanach Zjednoczonych i po tych wszystkich innych informacjach z gospodarki, które poznaliśmy w ostatnich dniach. Zachęcam do tego, żeby się z tymi materiałami zaznajomić. Tam na dole link w opisie i link w komentarzu. Dziękuję za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków. Jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość, i widzimy się i słyszymy jutro o poranku. Wszystkiego dobrego, a dzisiaj życzę stopy zwrotu. Pozdrawiam.